No i witam wszystkich na kanale. Najpierw przed rozbiórką chciałbym zapromować dwa kanały. Kanał Bober40, który mnie prosił kiedyś tam w live'ie, bym zapromował jego kanał, więc wpadajcie do niego. A kanał Yuri Scrap Recycling. Jest to młody kanał, młody człowiek. Zajmuje się on recyklingiem, czasami urbexem i czasami tam strzela z poduszek. Przyznam się, że namówiłem go trochę do kręcenia tych filmów, więc polecam bardzo ten kanał Yuri Scrap Recycling. No i my idziemy. Mamy tutaj taki silnik z kosiarki. Idziemy go sobie zważyć na wadze, ile on tam ma. I oczywiście rozbierzemy go sobie na poszczególne metale kolorowe. W całości za silnik byśmy dostali 7 kg 7 zł około, bo waży około 7 kg. Po złotówie bierzemy jako grubą stal w całości. No i teraz właśnie zobaczycie kurde sztuczkę. Parę razy już rozbierałem takie silniki i dobrze wiecie, że warto jest rozebrać, ale coś z tym silnikiem jest nie tak. Zaraz zobaczycie co. Bo niektórzy wiedzą co jest nie tak, którzy często kurde tutaj włażą. Oczywiście zapraszam do mojego kanału serdecznie. Sporo tam mam tych filmów z demontażami, rozbiórkami różnych sprzętów i takie tam wiecie co. Zobaczymy czy to pójdzie tak na szybko się rozebrać, pobawić. Kurde, dzisiaj widziałem normalnie fotę albo film właśnie, jak płonie auto elektryczne. No kurde, 3 dni to musieli normalnie w wodzie mieć, żeby to zagasić. Kurde, ile dymu z tego szło, no normalnie ekologia jak nie wiem co, kurde. Gdzie jest ta Greta, kurde? Powiem wam, że normalnie patostwo z tymi elektrycznymi samochodami. Zobaczymy, kurde, czy to tak pójdzie odwalić. Ale tak. I nam tu coś wyleciało. Fajnego, smacznego. To jest co? To jest odlew aluminiowy. Cyk, tam bokiem. A teraz stojan cały, bardzo fajny. Teraz jeszcze wirnika musimy sobie wydostać z tego odlewa jakoś. Co, czy damy radę? To jest złożysko, kurde. Poleciało, wyleciało. Tu jest jakiś papierek w środku. Jakaś guma czy co? Kurde, papier jakiś. Aha. To chyba, żeby tarcie nie było. No. O żelazo by się kurde nie piździło. Już mamy 2 odlewy aluminiowe. Co z tym silnikiem jest nie tak? No za chwilę zobaczycie, kurde, jak to rozetnę. Wirnik, co z wirnikiem? Jeszcze sobie chyba te łożyska odrobię, bo fajne łożyska. To ale się będę bawił innym razem. Tu jest stal, tu jest aluminium. Oczywiście ten wirnik pójdzie jak do innego kolegi niż do Siemandero. Pozdrawiam Cię, Gałganie, Siemandero. Pozdrawiam również warsztat Podgorzyńska. No i teraz idziemy sobie rozcinać ten silnik. Jeszcze chciałbym tutaj omówić taki temat tarczy. Parę ludzi pytało mnie. Tutaj te tarcze, proszę Państwa, otrzymałem od jednego kanału w 2. miesiącu zeszłego roku chyba. No, otrzymałem ich za darmo, ale co jest z nimi nie tak? Nawet przy jednym kompresorze z lodówki muszę 1,5 zużyć, by kurde przeciąć w ogóle tą skorupę z tego, nie? Bardzo lipne tarcze, nie polecam. Uwaga na to. Przy cięciu jakiegoś grubego materiału, na przykład tego, się po prostu rozlatują i jest bardzo niebezpiecznie. Otrzymałem ich za darmo, więc dlatego te tarcze nie liczę. Ogólnie polecam, tu jest jeszcze produkcja, normalnie to jest do roku 2023.
jest po prostu gwarancja, no ale kurde, takie masło to się jeszcze nie spotkałem. Nikogo nie chcę obrażać, że mi to kupił, ja byłem zadowolony, no niestety jest to kurde takie masło, że na gówno. Jest to wyprodukowane w Turcji, Made in Turkey. Ogólnie polecam tarcze raczej Made in Germany albo Made in Czech Republic. One są zupełnie mają inny kurde, są po prostu lepsze i trochę grubsze. No. Takie masła, ja nie wiem, czy to kurde w ogóle się opłaca kupować, no bo nie zaoszczędzicie, bo i tak 3-4 tarcze po prostu pójdą psu w dupę. Chcę ich się pozbyć, więc dlatego te tarcze nie liczę. Ja dostaję tarcze za darmo, nawet te lepsze, więc tarczy po prostu w takich rozbiórkach nigdy nie liczę. Niektórzy pytali mnie, że czemu nie liczysz. No teraz idziemy to uzwojenie sobie przeciąć. Rękawice sobie zabierzemy teraz. Rzadko się zdarza u mnie rękawice wkładać, co? Tak. Chociaż jedno. Tak, ogólnie teraz taka sprawa. Wszyscy oczywiście poznaliście, że to oczywiście aluminium gówniane jest. Ja już wiedziałem z początku, że aluminium, więc dlatego ten pokaz właśnie, ile da się zarobić właśnie z takiego, no gówna, jak się to powie, tak chińskiego. Ja teraz muszę sobie powolutku, jeżeli pójdzie to uzwojenie wydostać jakoś, tutaj to chwycę do umiadła i wyciągnę, wypróbuję, na chwilę pauza. No i po paru stuknięciach, zobaczcie, wychodzi z lekkością, aż się nie spodziewałem, że tak lekko pójdzie. No i jeszcze parę razy stukniemy i będzie to gówno aluminiowe wydostanięte. I żelazo oczyszczone. Pauza, za chwilę będzie wyciągnięte. No i jest wyciągnięte, to znaczy oddzielone żelazo czyste wraz z tymi 3 śrubkami tutaj i z wilnikiem. Będziemy to sobie ważyli jako żelazo, jako stal. Tutaj to pójdzie jako aluminium mix te druty. Znaczy, kurde, teraz tak na szybko zadziałam. Tak, para leci z gęby. Mam tu niestety zimno, ale przy takiej robocie się człowiek trochę zagrzeje, nie? Przy takim szajzu aluminiowym. Tak, trochę to tutaj z tych izolacji tylko cykniemy. By nie było na skupie, że kurde tam bałagan im stawiam. A to tak kurde na lekko, nie? I tak to aluminium takie kurde uzwojenie aluminiowe, więc nie warto się z tym jakoś babrać, kurde. Tak. Tutaj te druciki. Nie wiem, czy kurde weryfikować te druty normalnie. Druty są, ale chyba miedziane. Biała miedź, tak. Druty są miedziane aż dotąd. A tu też jest miedź. Tu było zasilanie z tej strony. To jest ta złączka i tutaj potem szło do silnika. Druty sobie zostawię na co innego kiedyś. Na zabawę. No te sznurki, o kurde, same wychodzą. Sznurki same wychodzą, więc wyciągam je.
No. I się to nawet bardzo ładnie rozleciało, nie? Nawet kurde nie trzeba nic ciąć. Tak, z plastików jeszcze to sobie ubierzemy trochę. No i mamy, proszę Państwa, rozebrane. Teraz idziemy to sobie wszystko podliczać. Podliczać, ile z tego silnika zarobiliśmy więcej. Na początku, jak pamiętacie, 7 kg było po 7 zł, bo jako za złom stalowy byśmy to oddali. No a teraz co? Teraz idziemy sobie ważyć najpierw żelazo. Ile było żelaza? Całych 6 kg plus te śrubki po, dajmy temu jako za gruby, po 1 złotówie. 6,08 zł. Tak. Żelazo idzie precz. Teraz te druty aluminiowe to policzymy jako aluminium mix po, myślę, że 6,50 jest teraz. Więc 2,47 zł groszy dostaniemy za to. Lepiej widać. No i teraz odlew. Odlew aluminiowy. Ile tego było? Odlewy są, myślę, że po 7 zł na Metaleo. Więc razy 7 jest 3,32 zł. Teraz sobie zrobimy podsumowanie i wszystko zobaczycie na papierku. Tak, mamy tutaj kalkulację. Kurde, po czesku chcę mówić. Za żelazo 6 kg było 6 zł. Aluminium mix, to z tych drutów, to było za 2,47 zł. Trochę się mi poplątło. A za aluminium odlew jest 3,22 zł. Więc razem po rozebraniu 11,69 zł. Z początku było 7 zł, więc zysk, jak liczę, tak jest 4 zł i 69 groszy. No coś tam wpadło, nie za bardzo, chyba 10 minut roboty, no bo gadać trzeba, nie? Jeszcze sobie sprawdzimy, kurde, ile to ważyło. Czy tam, kurde, jakaś waga gdzieś nie uciekła. No trochę można, straty były, ale jak mówię, to są już malutkie rzeczy. Śrubki. No i prawie pasuje. No coś tego kabelka tam odleciało. Tutaj tych. No i ten kabelek właśnie jeszcze, no. Prawie. Waga się zgadza, więc dzisiaj zysk 4 zł i 69 groszy. Za tą rozbiórkę tylko zyskaliśmy 4 zł i 69 groszy. W całości dzisiaj zarobiliśmy 11,69 zł. Za to wszystko rozebrane, posortowane oczywiście. Ja ten silnik znalazłem, więc jest zysk oczywiście. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Ten wirnik, jak już wspominałem, pójdzie do kanału Siemandero. Już się mi to zbiera, trochę odlewów znowu. No i co? Nie zapominajcie o subskrypcjach, bo zawsze to, kurde, normalnie pocieszy. No i nie zapomnijcie wpaść do Euroscrabble Cycling. Coś tam też pozostawić po sobie. Powiedzcie tam, że od Technikusa przyszliście. No i jeszcze raz uwaga, nie polecam takich kurde tarczy wyprodukowanych w Turcji, takich gówien, nie wiem gdzie to było kupione, ale ja nikomu nie mam nic za złe, ponieważ dostałem to w prezencie, ale uważajcie na to, są to kurde gówna lipne, nic z tym nie przetniecie prawie. Tylko aluminium przecinałem i trochę już, no, aluminium wiadomo, nie? To jest miękkie, to tyle nie ubywa, ale na kompresory zlodowy 1,5 tarczy po prostu wam padnie, więc kupujcie raczej jakościowe tarcze. Tu jest akurat produkt czeski, albo niemiecki, albo austriacki. Byle co, byle kurde, uważajcie na to, niech wam potem się nie stanie, że na przykład dostaniecie jakimś szarapnelem z tego w łeb. Więc dziękuję, że patrzyliście oczywiście. Dziękuję wszystkim, którzy byli obecni w czacie. No i co? Miłego dnia! Do zobaczenia, cześć!